Serdecznie zapraszam do odcinka 105 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 42. W poprzednim 104 odcinku opowiedziałem o pochodzeniu Asyryjczyków. W tym odcinku opowiem o mieście Aszur i polityce władców asyryjskich. Starożytne miasto Asyryjczyków Aszur zostało wybudowane w III i II tysiącleciu przed naszą erą na skalistym cyplu w miejscu połączenia dwóch odnóg Tygrysu. Dzięki takiemu położeniu miasto było chronione od strony północnej i wschodniej przez rzekę Tygrys. Od południa i zachodu wybudowano potężne mury obronne otaczające obszar około 80 hektarów. Współcześnie w mieście Aszur, położonym na zachodnim brzegu Tygrysu, odległym o 110 km na południe od Mosulu w północnym Iraku, prowadzone są prace archeologiczne na stanowisku Kalat Ash-Sharkat. Na podstawie źródeł pisanych w okresie akadyjskim miasto Aszur znajdowało się pod kontrolą Imperium Akadyjskiego III dynastii z Ur. Odnaleziono kamienną płytę z inskrypcją Zarikuma, lokalnego władcy Aszur, nazywającego siebie sługą Amar-Suena, jednego z królów tej dynastii. Pierwszym ważniejszym królem asyryjskim był Amoryta Szamshi-Adad I, współczesny Hammurabiemu z Babilonu. Władca ten poszerzył terytorium Asyrii, tworząc rozległe i potężne królestwo. Szamshi-Adad wzniósł stary pałac i Zigurat-Enlila Aszura. Po śmierci władcy asyryjskiego kontrolę nad terytorium Asyrii przejął Hammurabi z Babilonu, a po upadku jego dynastii około 1595 roku przed naszą erą władzę objęli królowie Mitanii i Asyria stała się ich państwem wasalnym. Mitania była starożytnym państwem założonym przez Hurytów w północnej Mezopotamii i północnej Syrii w II tysiącleciu przed naszą erą, ze stolicą Waszugani, która do tej pory nie została odnaleziona. Historia tego państwa nie jest dobrze znana i wiadomo, że powstało w wyniku wędrówki ludów w okresie od XIX do XVI wieku przed naszą erą. Według tekstów odkrytych w Egipcie około roku 1800 przed naszą erą, plemiona huryckie zamieszkujące Wyżynę Armeńską zaczęły ekspansję na południe i zajmowały powoli coraz większe połacie Azji Mniejszej oraz północnej Mezopotamii i Syrii. Koniec potęgi państwa huryckiego nastąpił za rządów króla Tuszraty w XIV wieku przed naszą erą. Asyria uwolniła się spod panowania mitanijskiego za panowania władców asyryjskich Eriba-Adada I i jego następcy Aszur-Ubalitta I. Wkrótce Asyria stała się jedną z największych potęg na Bliskim Wschodzie. Pod rządami Adada Nirani I, jego syna Salmanasara I wnuka Tukulti Minurta I. Szczyt potęgi Asyrii nastąpił w X wieku przed naszą erą i za czasów Aszurnasirpala II stolica administracyjna państwa została przeniesiona z Aszur do Kalchu. Za rządów Sargona II stolicą asyryjską było Dur-Szarukin, a następca Sargona II, Sanacheryb, przeniósł stolicę Asyrii do Niniwy. Miasto Aszur było podzielone na dwie części: Stare Miasto i przyległe od południa Nowe Miasto. W Starym Mieście, nazywanym sercem miasta, zajmującym obszar około 50 hektarów, w północnej części znajdował się kompleks pałacowo-świątynny. Niektóre świątynie przylegały do domów prywatnych,
które zajmowały centralną i południową część Starego Miasta. Za czasów króla asyryjskiego Salmanazara III w IX wieku przed naszą erą otoczono Stare Miasto wewnętrznym murem. Salmanazar III, zwany również Salmanu Aszeredem III, był asyryjskim królem panującym w latach 858 do 824 przed naszą erą. Za czasów jego panowania Asyria była podzielona na dwie części. Były to ziemie rdzennie asyryjskie, nazywane krajem boga Aszura, zarządzane przez królewskich namiestników, oraz zdominowane przez Asyryjczyków państwa ościenne, nazywane jarzmem Aszura. Salmanazar nie dążył do podbojów, ale do poszerzania terytorium krajów podległych, zobowiązanych do posłuszeństwa wobec królów asyryjskich i płacenia im określonego trybutu. Przypadki buntu były tłumione przez karne wyprawy wojenne i karanie mieszkańców zbuntowanych obszarów poprzez politykę terroru. Podczas jednej z kampanii wojennych Salmanazar III zdobył aramejskie państwo Bit Adini nad Eufratem, rządzone przez Achuniego. Król aramejski został uprowadzony wraz z rodziną i dobytkiem do Aszur. Natomiast stolica jego państwa, Tel Barsib, została zamieniona na Kar Salmanazar, czyli przystań Salmanazara. Do nowo zdobytego miasta zaczęli napływać osadnicy asyryjscy i założono warownie w Nami, Pitru i Mutkinu. Wkrótce wojska asyryjskiego władcy po przeprawie przez Eufrat dotarły do Tyru i aramejskich państewek w Syrii. Przeciwko Asyryjczykom została zawiązana koalicja króla Achaba z Izraela i Fenicji, dowodzona przez Adadidriego z Damaszku. Salmanazar III przegrał bitwę pod Karkar w 853 roku przed naszą erą z przeważającymi siłami koalicjantów, ale po śmierci Ben-Hadada z Damaszku podporządkował obszary te Asyrii i ściągał odpowiednią kontrybucję. W kronikach władcy asyryjskiego znajdują się zapiski o płaconym mu trybucie w postaci srebra, marmuru oraz tysięcy ludzi, głównie Aramejczyków, używanych jako siły roboczej do pracy na roli oraz budowy pałaców. Władca wspomina, że podczas wyprawy wojennej przeciwko królowi kraju Namru w rejonie gór Zagros w 835 roku przed naszą erą natknął się na plemiona potężnych Medów. W 843 roku przed naszą erą, podczas wyprawy do krainy Namru, Salmanazar III pokonał wojska króla Marduka Mudamika i po splądrowaniu jego ziem deportował pojmanych jeńców do Asyrii. Buntów kolejnych królów krainy Namru było bardzo wiele i ostatnie wzmianki o tej krainie pochodzą z czasów panowania Sargona II. Asyryjczycy doskonale znali się na sztuce wojennej, ale również budowali wspaniałe pałace i świątynie. W starożytnym mieście Aszur, oprócz potężnych murów obronnych, wykopali od strony południowo-zachodniej szeroką na 20 metrów fosę o 15 metrach głębokości. Asyryjczykom zarzuca się okrucieństwo i politykę terroru, ale wiele innych narodów postępowało podobnie i cały obszar starożytnego Bliskiego Wschodu, a szczególnie żyznego Półksiężyca, był jednym wielkim polem bitwy o bogactwo, wpływy i władzę. Polityka rozszerzania asyryjskich wpływów poprzez podbijanie coraz to nowych terytoriów i pobierania trybutu od podległych ludów zaowocowała szybkim wzrostem potęgi Imperium Asyryjskiego. Jednakże były też czasy, kiedy Asyryjczycy płacili trybut innym władcom, jak na przykład Hammurabiemu z Babilonu
czy Hurytom z Mitani. Jak potoczyły się dalsze losy Imperium Asyryjskiego, opowiem w następnym odcinku. Dziękuję za wsparcie kanału przez Bajkofitu. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 105, w którym opowiedziałem o podbojach władcy asyryjskiego Salmanazara III. Serdecznie zapraszam do odcinka 106 pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 43.